Dziś przepis na prosty sernik z brzoskwiniami. Łatwy w przygotowaniu, w środku wilgotny, delikatny i puszysty, na ciemnym spodzie. Zaczynamy od spodu: mąkę, kakao, szczyptę soli, proszek do pieczenia, cukier, puder i zimne masło. Wymieszaj razem, aż masło nie będzie prawie widoczne w mące. To samo możesz zrobić na solnicy, siekając masło z suchymi składnikami ostrym nożem. Następnie dodaj jajka i całość zagnieć. Mikserem planetarnym na niskich obrotach, natomiast zagniatając w rękach rób to sprawnie i szybko, w razie potrzeby podsypując mąką. Gotowe ciasto przełóż na dno wyłożonej papierem blachy i rozsmaruj palcami lub łyżką po całym spodzie. Żeby sobie ułatwić, łyżkę moczyłam od czasu do czasu w zimnej wodzie. Gotowy spód odstaw na chwilę na bok i teraz masa serowa. Kilogram sera tłustego śmietankowego. Ja używam takiego sera, może być też z innej firmy, byle był tłusty. Można też użyć sera z wiaderka, ale z zawartością tłuszczu około 18% lub więcej, czyli wchodzi w grę wieluń mój ulubiony. Chyba też mlekowita ma taką zawartość tłuszczu. Do tego 2 serki mascarpone, cukier, żółtka, z białek później ubiję pianę i kwaśna śmietana 18% oraz na koniec 2 budynie bez cukru, u mnie waniliowe i roztopione masło. Całość zblenduj na bardzo gładką masę, tak żeby nie było widać grudek sera. Zamiast blendować możesz też ser wcześniej zmielić dwukrotnie w maszynce do mięsa lub przetrzeć przez gęste sito. A potem całość krótko wymieszać trzepaczką, tylko tyle, żeby składniki się połączyły. Kiedy ser jest gotowy, czystymi łopatkami miksera ubij białka prawie na sztywno, czyli tak, żeby piana była wyraźnie biała i sztywna, ale wciąż taka troszeczkę lekko płynna. Ubitą pianę dodaj do masy serowej i bardzo dokładnie wymieszaj. I tutaj uczulam, sernik to nie jest biszkopt, który opiera się na pianie. Z sernikiem jest trochę inaczej. Zbyt delikatne, zbyt krótkie mieszanie powoduje, że albo całość się nie wymiesza dokładnie, albo w trakcie pieczenia urośnie w sposób niekontrolowany i bardzo mocno opadnie później. Więc trzeba całość mieszać może nie tyle mocno, co na pewno bardzo dokładnie. I teraz mniej więcej 1/3 masy przełóż do przygotowanej miski oddzielnej i dodaj mniej więcej 1/3 maku suchego, całego, niemielonego. Można dać trochę więcej, można dodać trochę mniej, kto jak lubi. Po wymieszaniu całość wyłóż na przygotowany wcześniej spód, wyrównaj i na wierzchu ułóż pokrojone brzoskwinie. Ja tutaj mam dokładnie 1 puszkę brzoskwiń. Całość przykryj pozostałą masą serową, wyrównaj i do nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu na mniej więcej 50 minut. Sernik na koniec powinien się lekko zrumienić na wierzchu, może się też lekko podnieść. Mój właściwie tutaj podniósł się nawet trochę za bardzo, co oznacza, że temperatura była dla niego nieco za wysoka. Można ją obniżyć w drugiej połowie pieczenia albo w momencie, kiedy sernik za mocno się zacznie podnosić, po prostu uchylić drzwi piekarnika na kilkanaście sekund. Ten proces można powtórzyć kilka razy w trakcie pieczenia. Po upieczeniu sernik zostaw w piekarniku przy uchylonych drzwiach na 30 minut, aby sobie spokojnie opadł, a później wyjmij go z piekarnika i wystuć całkowicie. I jeszcze na koniec polewa 100 g masła, pół szklanki cukru, 2-3 łyżki mleka i 2 łyżki kakao. Zagotuj na wolnym ogniu, mieszając, aż cukier się rozpuści. Następnie polewą od razu wylej na wierzch sernika i rozsmaruj. Udekoruj tak jak lubisz i można od razu kroić. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Teraz wszystkie książki, łącznie z najnowszą Crème de la Crème 3, w promocyjnych cenach. Do każdego przepisu w książce masz zdjęcia ciasta oraz film pokazujący jego wykonanie krok po kroku. Zrób sobie prezent już teraz i zamów cały pakiet na sklep.orchideli.com.